Państwa serdecznie na moim kanale. Natalia Samarek, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś porozmawiamy o właściwościach leczniczych dzikiej róży i o tym, jak w warunkach domowych zrobić prosty i bardzo skuteczny środek na odbudowę układu krążenia, chociaż nie tylko. Ostatnio nasi przyjaciele Zosia i Jaś zaprosili nas do siebie na zbiór dzikiej róży. Mają tak ogromny krzew, że trzeba było posługiwać się drabiną, aby dostać się do owoców. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to zaproszenie, bo będziemy teraz mieć owoce na cały rok. Dzika róża to wspaniała roślina lecznicza. Była znana w ziołolecznictwie już od czasów Hipokratesa. Ogólnie jest bardzo dużo różnych odmian dzikiej róży. Najbardziej doceniana jest oczywiście róża pomarszczona. Uważa się, że najwięcej ma składników odżywczych, najwięcej ma witaminy C, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, którą różę Państwo będziecie mieli, do jakiej będziecie mieli dostęp. Najważniejsze, żeby z owoców tej rośliny po prostu korzystać. Nauka teraz rzeczywiście zrobiła ogromny krok do przodu, jest w stanie sprawdzić wszystkie składniki zawarte w roślinie i określić, jaki konkretnie składnik w jaki sposób pozytywnie wpływa na nasz organizm. Są w tym swoje plusy i swoje minusy. No minusem jest to, że ludzkość czasami próbuje być mądrzejsza od natury. Dlaczegoś naukowcy starają się wyodrębnić jakiś pojedynczy składnik z rośliny, a przecież sam sens w tym, że to właśnie synergiczne takie działanie wszystkich składników w roślinie powoduje, że ona w tak zbawienny sposób wpływa na nasz organizm. I lepiej będzie, jeżeli my rzeczywiście będziemy całą roślinę spożywać, chociaż skupimy się na tych pozytywnych aspektach naszej nauki, że będziemy w sposób taki świadomy stosować pewne rośliny i owoce, żeby wspomagać swój organizm. No bo na przykład każdy wie, że owoce dzikiej róży zawierają bardzo dużo witaminy C, ale posiadają one także antyoksydanty, które chronią organizm przed rodnikami wolnymi. Między innymi w owocach dzikiej róży jest kwercetyna, substancja przebadana pod kątem działania antynowotworowego, szczególnie w kierunku czerniaka. Dojrzałe owoce dzikiej róży zawierają jeszcze garbniki, karotynoidy, witaminy A, B1, B2, witamina E, K, kwas foliowy. Jednym z głównych działań owoców dzikiej róży to jest bardzo pozytywny wpływ na układ krążenia. Pomaga nam zregenerować, uszczelnić naczynia krwionośne i zwiększa elastyczność naczyń. Z wiekiem naczynia stają się bardziej kruche, pojawia się miażdżyca, odkłada się wapń na ściance naczyń i dlatego te naczynia robią się takie zwapniałe. Jeżeli będziemy regularnie suplementować witaminę C, na przykład z dzikiej róży, to po prostu będziemy temu zapobiegać. Mało tego, że wtedy organizm będzie dobrze dotleniony, jak będą pracowały prawidłowo naczynia krwionośne, szczególnie te drobne naczynka, naczynia oka, naczynia mózgu. Oczywiście dotleniony będzie mocniej mięsień sercowy. Ale dodatkowo sama witamina C, która ma takie działanie przeciwzapalne, to jest jedna rzecz, ale witamina C jest nam potrzebna do budowy włókien kolagenowych. I znowu takie, żeby naczynia były elastyczne, musi być produkowany kolagen. My możemy ten kolagen suplementować lub dostarczać w pożywieniu, ale nawet wtedy, kiedy suplementujemy bardzo dobry kolagen, to żeby nasz organizm mógł te struktury strawić kolagenowe i zbudować swój własny kolagen potrzebny do naczyń krwionośnych, witamina C jest potrzebna. Mało tego, kiedy nam kolagen jest potrzebny jeszcze? Do czego? Do jakich narządów? Do stawów, do naszych wiązadeł, dla naszej skóry. Dlatego dzika róża zawsze w medycynie naturalnej była wykorzystywana jako środek do odmłodzenia organizmu, odmłodzenia skóry, ale przede wszystkim przy problemach ze stawami. Także pamiętacie Państwo, mówiłam o takich 4 regeneratorach stawów w innym nagraniu, sięgnijcie po niego, jeżeli nie widzieliście. Tam też wspominałam, że do takich regeneratorów naturalnych stawów należy kolagen. I właśnie, nawet jeżeli my ten kolagen suplementujemy dla stawów, to dodatkowo witamina C jest potrzebna. I tu nam się sprawdzi dzika róża. I dlatego medycyna naturalna zawsze podkreśla dzika róża przy wszystkich dolegliwościach stawowych. Ale właśnie jeżeli chodzi o nasz układ sercowo-naczyniowy,
Witamina C jest nam potrzebna w większych ilościach. Dlatego najlepiej, jeżeli różę, dziką różę, owoce jej będziemy spożywać na surowo. No i teraz pytanie, jak taki twardy owoc na surowo można spożywać? No oczywiście trzeba go po prostu wysuszyć. Wysuszyć i później rozdrobnić. Zrobić taki proszek. Pokażę Wam, w jaki sposób ja to robię. Owoce dokładnie myję i przekrawam na pół, aby wydrążyć pestki. I to wyciągnięcie pestek jest najbardziej pracochłonnym procesem, no bo musimy uzyskać takie puste połówki. Natomiast samo suszenie już nie sprawia żadnych problemów. Ja suszę w dehydratorze. Mam model Byzo ze sklepu Moc Soków. Ma bardzo dużą powierzchnię suszenia, aż 6 tac. Dlatego naraz można wysuszyć dość dużo owoców. U mnie wszystkie się zmieszczą, a dodatkowo będę jeszcze suszyła aronię, ale o tym cudownym owocu opowiem Państwu innym razem, bo to kolejny wspaniały dar natury. Przy jakiej temperaturze suszymy dziką różę? Starajmy się nie przekraczać temperatury 40 stopni. I ze względu na to, że owoc jest dość twardy, suszymy go od 10 do 17 godzin. Można sprawdzać po prostu w zależności od mocy maszyny. Oczywiście z dzikiej róży, z owoców można robić różne wspaniałe przetwory. Można robić soki, marmoladę, jakieś dżemy, nalewki itd. No jasna sprawa, żeby zakonserwować taki produkt, niestety trzeba tam dodać cukier. No ale jeżeli już jakieś słodkie rzeczy spożywamy, to lepiej w postaci takich prozdrowotnych wyrobów niż po prostu cukier do herbaty czy do kawy. Oczywiście w gotowaniu trochę witaminy C nam zmaleje, straci się, ale inne składniki jednak róża zachowa i będzie nadal miała pozytywny wpływ na nasz organizm. Natomiast takie już wysuszone owoce my możemy wykorzystać na 2 sposoby. Po pierwsze, robić różnego rodzaju napary lecznicze, wskazane przy osłabieniu nerek i skłonności do nawracających się infekcji dróg moczowych. Sprawdzi się nam przy przeziębieniu, kaszlu, na ogólne zmęczenie, przy osłabieniu organizmu, przy stanach zapalnych układu pokarmowego. I można też takie owoce wysuszone dodawać do różnych herbatek zimowych, rozgrzewających. Jeszcze dodać tam imbir, cynamon, kardamon, goździki, już kto co lubi. I przez cały taki sezon jesienno-zimowo-wiosenny takie wspaniałe, prozdrowotne herbatki sobie robić. Oczywiście najwięcej działania takiego pozytywnego na układ nasz sercowo-naczyniowy, gdzie będzie bardzo dużo witaminy C, no to będzie miała taka nieprzetworzona, dodatkowo niepoddana wysokiej temperaturze dzika róża. I to możemy uzyskać poprzez mielenie naszych wysuszonych owoców. I taka mała wskazówka co do mielenia. Mielimy małymi porcjami na początku, a później wszystko razem zmielić jeszcze raz na taki drobniejszy proszek. Chodzi tu znowu taki o to, żeby w procesie mielenia nie doprowadzić do grzania noży, żeby znowu ta temperatura nie była wysoka. I później to spożywamy małymi porcjami, taka 1/2 łyżeczki 3-4 razy w ciągu dnia. Po prostu proszek do buzi i popijamy wodą, albo w niedużej ilości wody rozcieńczamy i wypijamy. Witaminą C jest tak, że trzeba je dostarczać dużo, a jednak nie dużo naraz, tylko lepiej rozłożyć małymi porcjami. Wtedy będzie bardziej korzystnie wpływało na nasz organizm, bo wiadomo, że jak za dużo naraz zużyjemy, no to nasz organizm nawet tego nie wykorzysta, ona jest rozpuszczana w wodzie, ona bardzo szybko z naszego organizmu się wyprowadza. Natomiast jeżeli mniejszymi porcjami w ciągu dnia to rozkładamy, no to będziemy mieli wspaniały wpływ na nasze naczynia, na nasze serce, ogólnie też na naszą odporność. Także dzika róża to jest wspaniała roślina lecznicza, która też jest bardzo łatwo dostępna. I jeszcze o tej porze te jagody można znaleźć. Można nawet znaleźć takie późne, już po przymrozkach na krzaku mogą zostawać. No trochę już będą może miały mniej soku, jeżeli będziemy chcieli sok z nich robić, ale do suszenia jak najbardziej się nadają. Jestem też bardzo ciekawa, w jaki sposób Państwo stosujecie dziką różę. Robicie jakieś przetwory, czy może suszycie, może też robicie taki proszek. Podzielcie się bardzo proszę w komentarzach. A ja bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę i życzę Państwu dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samarec. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.